A mi się wydaje, że właściwie nic tak nie wpływa na nasze wyobrażenia, na to, w jaki sposób postrzegamy takie zjawiska jak poród, śmierć, jak właśnie literatura, teksty, kultura. Dzisiaj oczywiście bardzo duży wpływ miały też media, szczególnie nowe media, na to, w jaki sposób mówimy na przykład o porodzie, czy mówimy o śmierci. Ale kiedy sobie sięgniemy wstecz i zaczniemy też analizować, jak się mówiło na przykład o śmierci dawniej, to przecież tutaj te teksty kultury pełnią taką podstawową rolę. Zapraszamy do wysłuchania odcinków nowej serii podcastu Spotkania Biuletynu zatytułowanej Polonistyka zaangażowana. Polonistyka nie jest bezradnym przyglądaniem się światu. Daje narzędzia, by się w nim odnaleźć, pomóc go zrozumieć, zapobiec wykluczeniu i osamotnieniu. Taka jest polonistyka, którą chcemy pokazać poprzez nasz projekt. Polonistyka zaangażowana. Dzisiaj gościmy panią dr Beatę Koper, pracowniczkę Instytutu Nauk o Literaturze Uniwersytetu Opolskiego. Tematem naszego dzisiejszego spotkania będzie książka Sublingualis – Problemy i poetyki dyskursu medycznego w literaturze polskiej po roku 1989. Cześć Beato. Dzień dobry. Naukowo podejmujesz tematy z obszaru Medical Humanities z uwzględnieniem współczesnej literatury polskiej. Jesteś również współpracowniczką i sympatyczką Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL-PAN, współautorką polskiej bibliografii literackiej za lata 2001-2012 i pracy z zakresu przemian cyfrowych w pracy bibliograficznej. Jeśli nie jest to zbyt osobiste pytanie, ponieważ zainteresowania związane z humanistyką medyczną często są inspirowane właśnie osobistymi doświadczeniami, to chciałabym cię spytać, jak przeszłaś od zainteresowań edytorskich, humanistyki cyfrowej i bibliografii do właśnie zainteresowań humanistyką medyczną? Myślę, że u mnie te dwie ścieżki, one rozwijały się równolegle. To znaczy byłam dokumentalistką literacką, nadal uważam się za dokumentalistkę literacką i za bibliografkę i równocześnie prowadziłam badania, czy pisałam teksty dotyczące pogranicza literatury i medycyny. Jakby ta pierwsza ścieżka bibliograficzna i związana z humanistyką cyfrową to była taka moja ścieżka zawodowa, bo zaczęłam pracę w trakcie studiów doktoranckich w pracowni bibliografii bieżącej Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, która się mieści w Poznaniu i równolegle robiłam doktorat na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM. I powiedziałabym, że chyba było przez cały czas tak, że szukałam pewnych punktów wspólnych tych dwóch ścieżek. W doktoracie nie udało mi się tego połączyć, chociaż mam wrażenie, że widać w tej mojej książce takie zamiłowanie do poszukiwań bibliograficznych i odnotowywanie każdej rzeczy, która gdzieś się pojawiła. Bo ta kwerenda, zresztą praca właśnie jako bibliografka jakby pozwoliła mi też spojrzeć i ułatwiła mi też taką pracę związaną właśnie z odszukiwaniem różnych informacji, szukaniem tekstów, które pomogłyby mi jakoś zmapować, jak wyglądają te różne połączenia, czy różne sposoby patrzenia, przede wszystkim przez literaturoznawców na związki medycyny i literatury. Ale nie ma w tej mojej pracy żadnej humanistyki cyfrowej w takim rozumieniu, że nie używam żadnych narzędzi ani perspektyw, które są związane z tą dosyć bliską mi dyscypliną czy obszarem badań. Ja należę do czytelniczek, które zaczynają lekturę książki od końca i lekturę twojej zaczęłam właśnie od bibliografii podmiotowej i przedmiotowej i od przeglądu tego, co medyczne w literaturze po roku 1989. I przyznam, że już sama ta bibliografia może służyć za przewodnik po tak zwanym dyskursie maladycznym. Przyznajesz, że podjęty przez ciebie temat nie jest żadnym nowum na gruncie polskich badań. Podejmowane na tym gruncie analizy są jednak rozproszone i fragmentaryczne, a mogłyby z korzyścią dla humanistyki zostać scalone i uzupełnione. I odnoszę wrażenie, że krokiem ku temu scaleniu i uzupełnieniu jest chyba właśnie twoja książka. A czy masz nadzieję, że te analizy zostaną kiedyś w pełni scalone i uzupełnione, czy to jest raczej taki idealistyczny punkt widzenia i to rozproszenie jest jakimś stanem naturalnym?
Z pewnością, i tutaj znowu się odwołam do mojego doświadczenia bibliograficznego, tak jak w bibliografii, to założenie bibliografii kompletnej jest taką pewną utopią, do której się dąży, ale jakby wiadomo, że ona nigdy nie zostanie zrealizowana. Tak pewnie scalenie badań w każdej dyscyplinie, czy nawet w najmniejszym jakby takim wątku, odnodze pewnej dyscypliny jest zapewne niemożliwe, ale mam wrażenie, i to chyba nie jest tylko jakby moja konstatacja, mam wrażenie, że w ciągu tych ostatnich powiedzmy 10 czy 15 lat bardzo dużo się zmieniło na gruncie polskiej humanistyki, jeśli chodzi o badania w takim właśnie nurcie maladycznym humanistyki medycznej czy medycyny narracyjnej. Mamy coraz większe środowisko osób, które zajmują się tym tematem, a przede wszystkim to środowisko zaczęło się bardziej konsolidować. Więc w pewnym sensie powiedziałabym, że dzisiaj już te badania, nawet jeśli są rozproszone, to one mają takie miejsca, takie punkty, są takie obszary, w których zaczynają przynajmniej się pojawiać, łączyć, spływać osoby, narracje, książki i to środowisko jakby zaczyna też ze sobą współpracować i to mnie bardzo cieszy. Ja absolutnie nie jestem osobą, która cokolwiek tutaj zapoczątkowała i są osoby, które od lat już się zajmują właśnie studiami maladycznymi, bo takie chyba w Polsce określamy. I te osoby same często wspominają, że one na samym początku jakby miały takie poczucie osamotnienia, to znaczy takiego drążenia tego tematu, ale jako pojedynczy, niezależny badacz czy badaczka. A dzisiaj już jest tak, że jest coraz więcej konferencji, na których można przyjechać, można porozmawiać o tym temacie, można rozpocząć jakąś wspólną rozmowę na temat pewnych projektów, więc tutaj się dużo zmienia. Myślę jednak, że sama bibliografia, którą przywołałaś też, ona pokazuje, a właściwie daty, które się pojawiają w tych tekstach, ona pokazuje, że te wątki medycyny i literatury, one były bardzo często podejmowane. To nie jest coś, co powstało w ostatnich kilku latach, tylko one były podejmowane przez badaczy już naprawdę bardzo dawno temu, ale czasami były też podejmowane sporadycznie, to znaczy nie stanowiły jakiegoś takiego zamkniętego pomysłu na badania. Wspomniałaś o tej konsolidacji środowiska i akurat tak się składa, że jest sympozjum Choroba w interdyscyplinarnym dyskursie maladycznym organizowane przez Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Lekarski i Wydział Lekarsko-Stomatologiczny, Uniwersytet Śląski Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Warszawski Wydział Artes Liberales, Towarzystwo Naukowe Warszawskie oraz Zespół Języka w Medycynie Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk. To wydarzenie jest niewątpliwie dowodem współpracy medyków i humanistów, ale z drugiej strony nie jest tak, że takich spotkań nie ma jednak zbyt wielu i chciałabym Cię spytać, jaki jest według Ciebie odbiór propozycji literaturoznawców i językoznawców w środowisku medycznym? Jaki jest stopień zainteresowania narzędziami, które polonistyka czy humanistyka w ogóle proponuje medykom? Takich inicjatyw łączących środowisko nauk humanistycznych i nauk medycznych może nie jest zbyt dużo, ale one faktycznie co jakiś czas się pojawiają. I tutaj chyba z pewnością warte odnotowania są takie inicjatywy, które już mają miejsce lub miały miejsce, w tym na przykład konferencje i seria publikacji pokonferencyjnych, która została wydana w latach 2005-2014 przez środowisko Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej i Uniwersytet Medyczny w Lublinie. I ta seria, ona faktycznie widać też po tych artykułach, które są w tej serii publikowane, ona obejmuje takie zagadnienia, które mogą być interesujące i dla medyków, praktyków, i właśnie dla literaturoznawców. Podobny cykl konferencji odbywa się w Poznaniu i tam również można powiedzieć, że spaja środowisko badaczy i badaczek właśnie z zakresu medycyny i badaczy i badaczek z zakresu nauk społecznych i humanistyki. I w Poznaniu mamy też taki cykl konferencji organizowanych przez Centrum Badań imienia Edyty Stein, Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Medyczny imienia Karola Marcinkowskiego w Poznaniu i Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego również w Poznaniu. Tytuł nadrzędny tego cyklu to jest Fenomen cierpienia. Jak sami organizatorzy zaznaczają, to najczęściej jest taka próba przybliżenia refleksji humanistycznej i medycznej w zakresie kluczowych, egzystencjalnych kategorii i pojęć wspólnych dla obu tych dziedzin wiedzy. I to też jest takie wydarzenie, na których zapraszani są badacze, praktycy z obu obszarów wiedzy, z obu dyscyplin. I można powiedzieć, że tam z pewnością
odbywa się pewien dialog, wymiana myśli, ale to są też takie wydarzenia niezwykle inspirujące, pokazujące, że jednak jakby wiele tych elementów, nad którymi codziennie siadamy i zastanawiamy się też przy swoich biurkach właśnie jako humaniści albo lekarze spotykają się w trakcie swojej praktyki lekarskiej, że one mają swoje punkty styczne. Różnica chyba jest taka, że teraz nie mówimy o dwóch dyscyplinach, które po prostu ze sobą rozmawiają, dyskutują i w ten sposób jakby każdy wychodzi ze swoim doświadczeniem, które z pewnością jest lepsze, otrzymują jakby perspektywę tej drugiej dyscypliny, tylko mówimy jednak o jakimś takim połączeniu tych dwóch dyscyplin. I to jest szalenie ciekawe. To znaczy okazuje się, że to niekoniecznie jest tak, że my tylko i wyłącznie możemy wchodzić ze sobą w dialog i uspójniać nasze perspektywy, tylko możemy naprawdę połączyć te dwie dyscypliny. To znaczy, że one na siebie wzajemnie mogą w jakiś sposób wpływać. I stąd ta perspektywa humanistyki medycznej czy medycyny narracyjnej, która jakby ma taki bardziej praktyczny charakter, ona jest niezwykle ciekawa i tu się mogę chyba z tobą zgodzić, że nie jest chyba aż tak doceniona, jak mogłaby być doceniona w Polsce, chociaż też widzę, że to się bardzo mocno zmienia, że coraz częściej na uniwersytetach, w kształceniu też medycznym zaczynają się pojawiać przedmioty humanistyczne, które nie są po prostu wprowadzeniem takich elementów humanistycznych, to znaczy, że nagle mamy dodatkowy przedmiot fakultatywny, na którym możemy po prostu czytać poezję albo zajmować się jakimiś innymi kwestiami związanymi z szeroko pojętą humanistyką, tylko one są mocno nakierunkowane właśnie na ten aspekt medyczny, na ten aspekt też praktyczny komunikacji, na ten związany z taką próbą poznania, jak rozumiem, też tego drugiego człowieka i dostrzeżeniem też tego, że z jednej i z drugiej strony, to znaczy tej komunikacji pacjent-lekarz, w każdej stronie jest człowiek, który ma swoje emocje i który jakoś w jakiś sposób te swoje emocje wyraża. Więc tu bym powiedziała, że to jest ta ciekawa zmiana, która faktycznie jest widoczna, że mamy takie inicjatywy, które były, mamy takie inicjatywy, które do dzisiaj jakby się rozwijają, są kontynuowane, ale coraz częściej uświadamiamy sobie, że właściwie to nie musi być tylko dialog, to może być po prostu taka współpraca, ciągła współpraca. Wróćmy jeszcze do twojej książki. Powiedzmy może słowo o samym tytule Sublingualis. Tak jak przeczytałam, jest to termin zaczerpnięty ze słownika anatomii i farmakologii i oznacza podjęzykowy. Jest stosowane na opisanie sposobu przyjmowania lekarstwa. Tabletki podjęzykowe umieszcza się na dnie jamy ustnej i czeka na ich rozpuszczenie. Tytuł oddaje funkcjonowanie dyskursu medycznego w literaturze i w rzeczywistości. Wzbogaca on nasz język, naszą mowę o nowe słownictwo, jednocześnie zawłaszczając narrację o doświadczeniu. Podjęzykowe jest niewidoczne, ale możliwe do odkrycia. I to podjęzykowe działanie tego dyskursu medycznego chyba można rozumieć na różnych poziomach, prawda? Kultury, społeczeństwa. Jak to możemy interpretować? Tu z pewnością każda interpretacja pewnie będzie adekwatna i dobra. Myślę, że w tym fragmencie i w tym też moim spojrzeniu właśnie na to, w jaki sposób dyskurs przenika do naszej wyobraźni, do naszej kultury i do tekstów kultury, jakby słychać też taką inspirację różnymi teoriami, które właśnie mówią też o władzy, o tym, w jaki sposób pewne narracje wpływają też na to, jak postrzegamy świat. I to zapewne też nie jest nic odkrywczego dzisiaj, kiedy właśnie powiemy sobie, że to, w jaki sposób odczuwamy, czy to w jaki sposób wyrażamy też to, co odczuwamy, jest zależne od tego, jakie znamy słownictwo, do czego możemy się odnieść, jak bogaty też jest też nasz ten zasób słów, wyobrażeń. Często w języku przecież pojawiają się również pewne uprzedzenia, pewne stereotypy i to wszystko pewnie w tym dyskursie medycznym, w tym, który jest taki niewidoczny, to wszystko jakby występuje. Więc ten tytuł Sublingualis, on mógłby ze spokojem odnosić się na przykład wyłącznie do takiej warstwy językowej i tu mam na myśli też takiej językoznawczej, to znaczy tego, w jaki sposób pewne terminy wpływają i w jaki sposób właściwie one są przez nas używane, nawet nieświadomie czasami. Ale w przypadku jakby mojej perspektywy, dla mnie interesujące też było to, w jaki sposób one wpływają na nasze po prostu wyobrażenia. To znaczy pewne kwestie językowe czy sposób myślenia o na przykład o chorobie, w jaki sposób musimy się odnaleźć w sytuacji granicznej, którą niewątpliwie jest choroba czy doświadczenie śmierci kogoś bliskiego, w jaki sposób te wyobrażenia, które są dostępne czy widoczne, które można zobaczyć w tekstach kultury,
Jak właściwie one wyglądają i jak wpływają w takim razie na to, jak mówimy o tych doświadczeniach? Tak, w swojej książce piszesz, że jednym z najistotniejszych problemów społecznych związanych z medycyną jest medykalizacja, czyli proces społeczno-kulturowy, w którym zachodzi poddawanie wszystkiego procedurom medycznym. Samo zagadnienie medykalizacji, ono mi się wydaje niezwykle ciekawe i niezwykle rzadko podejmowane na gruncie literaturoznawstwa czy takiego językoznawstwa połączonego właśnie z naukami o kulturze. Medykalizacja, czy przede wszystkim badanie tego procesu medykalizacji, czyli przechodzenia właśnie wydarzeń i zjawisk, które do tej pory były postrzegane jako zjawiska niemedyczne w kategoriach medycznych, najczęściej jest takim tematem badań dla socjologii medycyny. I tam wiele tych prac powstaje. Są to często też prace, które analizują, przedstawiają, próbują jakoś zaobserwować, jak te procesy medykalizacyjne jakby zachodzą, w jaki sposób wpływają na nasze życie. I ku mojemu wielkiemu zaskoczeniu bardzo rzadko się sięga do tekstów kultury. Bardzo rzadko się sięga do literatury. Czasami kontekstowo pojawiają się pewne znane, takie powiedzielibyśmy kanoniczne dzieła, jak na przykład Lot nad kukułczym gniazdem, ale one pełnią taki trochę charakter anegdotyczny, trochę taki charakter przykładowy. A mi się wydaje, że właściwie nic tak nie wpływa na nasze wyobrażenia, na to, w jaki sposób postrzegamy takie zjawiska jak poród, śmierć, jak właśnie literatura, teksty, kultura. Dzisiaj oczywiście bardzo duży wpływ miały też media, szczególnie nowe media, na to, w jaki sposób mówimy na przykład o porodzie, czy mówimy o śmierci. Ale kiedy sobie sięgniemy wstecz i zaczniemy też analizować, jak się mówiło na przykład o śmierci dawniej, to przecież tutaj te teksty kultury pełnią taką podstawową rolę. Więc w pewnym momencie, nawet jeśli uznamy, że proces medykalizacji zachodził poza tekstami literackimi, to znaczy, że były inne siły, które wpływały na ten proces medykalizacji, to w jakiś sposób musiały się też zmienić teksty literackie, teksty kultury, które o tej śmierci mówiły. Lub jeśli się nie zmieniły, to znaczy, że ciągle jest dosyć silna narracja, która próbuje te zjawiska przedstawiać tak, jak one były dotąd w tradycji przedstawiane. I właśnie ten proces medykalizacji i demedykalizacji, on mi się wydaje szalenie ciekawy z perspektywy tekstów kultury. I to nie muszą być tylko teksty, nie muszą być tylko książki czy teksty literackie, poezja, bo mówimy też o filmach, o sztukach, o wszystkich jakby takich tekstach kultury, które w dodatku mają chyba w sobie też czasami taką moc przewrotową. To znaczy, że czasami właśnie zagarniają na przykład pewien język medycyny, albo w sposób ironiczny przedstawiają, jakoś hiperbolizują pewne zjawiska i powodują wtedy, że my zaczynamy na te zjawiska też inaczej patrzeć. Przywołujesz mnóstwo przykładów takich tekstów demedykalizujących. Ciekawa jestem, czy masz taki swój ulubiony utwór literacki, który dokonuje demedykalizacji i szczególnie jakoś cię poruszył. Ja bardzo lubię zbiór Justyny Bargielskiej, o którym też piszę Obsoletki. Nie tylko dlatego, że on już jakoś tak w tytule właśnie rozbraja to nazewnictwo, terminologię medyczną. Sam tytuł odwołuje się do sformułowania gravit obsoleta, czyli płód obumarły. I tutaj właśnie te obsoletki to jest jakby taki neologizm, który można bardzo różnie odbierać czy interpretować. Powiedziałabym nawet, że on ma taki wydźwięk pomiędzy neutralnym a pozytywnym nawet, bo obsoletki można postrzegać jako właśnie kobiety, które tworzą jakąś grupę, jakieś środowisko. I ta zamiana tego języka i też to, w jaki sposób później są przedstawiane różnego rodzaju sceny czy historie, które w zasadzie są trudnymi historiami do opowiedzenia, wydaje mi się bardzo ciekawy i wydaje mi się, że to też jest jeden z takich tekstów, który niewątpliwie miał też wpływ na właśnie na rozmowę, na to, co się działo też w takim życiu kulturalnym, na to, że ten temat, on zaczął być też jakoś obecny albo wzmocniony też dzięki właśnie temu zbiorowi. Zresztą już sama Justyna Bargielska na wielu spotkaniach też to podkreślała, że często podchodzą do niej różne osoby po tych spotkaniach i dziękują za ten zbiór. I z tych rozmów czasami chyba wynika, że każdy nawet inaczej odbiera te teksty, że to nie jest tak, że jest tam jakaś taka jedna narracja dominująca i jedna ideologia, tak nieładnie mówiąc, która się tam pojawia, z którą można się utożsamić, tylko właśnie przychodzą osoby z różnymi doświadczeniami, które bardzo różnie te doświadczenia oceniają i każdy jakby może z tym tekstem jakoś popracować i się z nim utożsamić. No oprócz tego uważam po prostu, że to jest też świetnie napisany tekst i bardzo dobrze jakby skonstruowany i bardzo dobrze zrobiony, więc z takiej perspektywy literaturoznawczej po prostu przyjemnie się go czyta i przyjemnie się go analizuje.
Ale mam wrażenie, że to jest jeden z takich tekstów, który po prostu ma też duże znaczenie dla tego, co się mówi, co się mówiło i jak się dzisiaj też mówi właśnie no właśnie o poronieniach, o ciążach obumarłych, o tych, których się jakby nie udało się. Mhm. Czytelnicy rzeczywiście dziękują i mówią, że to odcisnęło jednak swój znak na ich życiu, na ich sposobie myślenia. Zresztą takim przykładem demedykalizacji jest akcja Rodzić po ludzku, która podjęta została między innymi dzięki relacjom kobiet rodzących. W każdym razie to, że zaczynamy mówić i pisać na pewne tematy, sprawia, że przełamujemy jakieś tabu, co ma miejsce właśnie w przypadku mówienia i pisania, no właśnie o autyzmie, czy kryzysie psychicznym, czy też depresji, albo też takich typowo kobiecych dolegliwościach, o których też wspominasz w swojej książce, a które do niedawna były obiektem żartów albo lekceważących komentarzy. I mówię to na przykład o takich dolegliwościach związanych z menstruacją czy menopauzą, a jeśli chodzi o choroby z endometriozą, i tu jest na przykład to słynne zdanie, taka pani uroda, tak. Tutaj, jeśli chodzi o tę narrację, to mam też poczucie, że w twojej książce jest takie przesłanie, że każdy ma prawo do swojej narracji, tak? Tak, ja bym chyba powiedziała nawet więcej. Wydaje mi się, że każdy ma prawo do narracji, nawet jeśli ona będzie bardzo mocno zmedykalizowana. Bo wydaje mi się, że łatwo jest powiedzieć, że mamy kulturę, mamy tradycje i pewne wpływy, na przykład wpływy tego języka medycznego. One jakoś negatywnie mogą oddziaływać na pacjentów, na rodziny, na lekarzy. Ale przecież jest też tak, że niektóre właśnie z tych procesów medykalizujących, one bardzo pozytywnie wpłynęły przecież też na to, w jaki sposób my funkcjonujemy, na naszą nawet codzienną rzeczywistość. Znaczy mówienie na przykład o menstruacji, również w tym kontekście medycznym, jest przecież zjawiskiem pozytywnym. Nie dodawanie temu żadnej takiej magicznej na przykład otoczki albo takiej otoczki tabu. I to samo jest z chorobami niektórymi, które wcześniej one mogły być postrzegane z takiej perspektywy magicznej, z perspektywy religijnej i być pozytywnie nacechowane, ale przecież było sporo również takich dolegliwości, które były nacechowane negatywnie, czyli tutaj mamy znowu jakby to myślenie, które jest takim myśleniem spoza dyskursu medycznego, ale ono powodowało na przykład ostracyzm takiej osoby przez właśnie tą niewiedzę. Więc w tym przypadku medykalizacja jakby tego procesu, czyli postrzegania nagle pewnych dolegliwości czy pewnych zachowań jako zachowań, które można skategoryzować jako chorobę, może okazać się pozytywne. Te narracje o chorobie, one się też bardzo mocno zmieniają i jeśli faktycznie ktoś się odnajduje w tym języku medycznym i on mu czy jej pomaga odnaleźć się w danej sytuacji, to też jest szalenie ciekawe zjawisko po pierwsze, po drugie może to też jest coś, nad czym należałoby się pochylić i zastanowić. Z pewnością są takie osoby, które od nadmiaru pojęć, znaczeń, terminów, których wcześniej nie słyszały, znaczy nie są w stanie na przykład wysłuchać całej diagnozy lekarskiej, całego zalecenia, czy zrozumieć też tego, co się dzieje. Ale są też takie osoby, które właśnie się przecież świetnie w tym odnajdują i pierwsze co robią, to przeszukują internet, czytają artykuły, szukają jakichś też innych sposobów na poradzenie sobie z tą sytuacją. Więc każda narracja, ona w jakiś sposób jest uprawomocniona. Chyba ta granica, którą pewnie należałoby sobie postawić, albo ta granica, której chyba tak trochę pilnuje nawet humanistyka, to znaczy wskazuje, że właśnie jest taki moment, w którym to zaczyna być też niebezpieczne, to jest ta granica zawłaszczenia i narzucania pewnych narracji. Bo zbliżamy się do eseju Susan Sontag, Choroba jako metafora, i możemy się sprzeczać o to, jak ten esej odczytywać. Bo on jakby w takiej swojej pierwszej warstwie z pewnością mówi o tym, by nie traktować choroby jako metafory, tylko właśnie mówić o niej zwyczajnie, tak? W moim odczytaniu Susan Sontag, zresztą nie tylko moim, bo w takiej świetnej rozmowie, w której uczestniczył też tłumacz Susan Sontag, czyli Jarosław Anders, Maria Janion i Stanisław Rosiek, tam też padają takie słowa, czy to w takim razie nie jest tak, że Sontag proponuje nam po prostu medykalizację tego języka. Bo jeśli mamy nie mówić tym językiem literackim, to jak mamy o tym mówić? No to w tym rozumieniu chyba też należałoby powiedzieć, że ta metaforyka, której się przeciwstawia Sontag, ona się okazuje często bardzo przydatna i dla niektórych jest istotna, żeby mówić właśnie o doświadczeniu choroby, jako na przykład o doświadczeniu pewnej walki, tego, żeby się nie poddawać, tego, by iść na wojnę właśnie z chorobą i ją wygrać.
Tak, ja tylko przypomnę, że właśnie piszesz o tym w rozdziale Uwolnić się od Susan Sontag, która w tekście między innymi Choroba jako metafora, występując przeciwko ubieraniu choroby nowotworowej w metafory i mity, sprzeciwia się interpretacji ciała i nadawaniu chorobie dodatkowych znaczeń. Zwróciłaś uwagę na ważną rzecz, bo konfrontując się z cierpieniem, z bólem, swoim albo kogoś innego, spotykamy się z różnymi narracjami i na przykład z taką, która cierpienie postrzega jako karę, albo z taką, którą wyraża myśl cierpienie uszlachetnia. Takie postrzeganie choroby jako walki, którą należy stoczyć, to też niekiedy jest taka metafora, która jest bardzo obciążająca dla pacjentów. Każdy ma prawo do swojej narracji, do indywidualnego przeżywania choroby i swojego bólu. I mamy też prawo dzielić się tą narracją z lekarzem. Z tym, że też tutaj zwracasz uwagę w swojej książce na to, że te narracje lekarza i narracje pacjenta no nie zawsze są tak współgrające, prawda? Czasem jest tak, że jednak ciężko jest tutaj jakby o taki poziom, na którym lekarz i pacjent spotkają się i nie będzie tego dystansu. Myślę, że poruszyłaś tutaj bardzo dużo szalenie ciekawych i istotnych wątków. I tak, żeby spróbować jakoś się do nich odnieść. Znaczy, przede wszystkim myślę, że czasami niezwykle istotny jest kontekst, w którym powstają dane teksty. I chyba właśnie ten słynny esej Susan Sontag, Choroba jako metafora, on potrzebuje już dzisiaj takiego kontekstu, powiedziałabym, historyczno-społecznego. Sontag, kiedy choruje, kiedy ma u siebie zdiagnozowaną chorobę nowotworową, kiedy zaczyna chorować, właściwie jest w takim momencie, w którym dosyć powszechna narracja o chorobie nowotworowej w Stanach Zjednoczonych właśnie jest tą narracją o karze. To znaczy, że jakoś osoba, która zachorowała na raka, w jakiś sposób się do tego przyczyniła. I te różne sposoby konstruowania tej narracji, one bardzo często opierają się na takich założeniach, że to może być związane z oziębłością, z tłumieniem emocji, czy z jakimiś takimi innymi kwestiami, które czasami też wchodzą dosyć mocno w obszar prywatny danej osoby i jakoś ją po prostu naznaczają. Więc z pewnością w takim kontekście mówienie o tym, żeby nie metaforyzować choroby, a tutaj ta metafora, ona też nie jest rozumiana w taki sposób, jak literaturoznawcy chcieliby ją, czy mają pierwsze skojarzenie, jak można byłoby ją wytłumaczyć czy przedstawić, tylko ona właśnie jest rozumiana jako przedstawienie czy obrazowanie pewnego typu choroby. Dlatego Zontak też się odwołuje do gruźlicy i właśnie mówi o tym, że przecież w literaturze, jaką znamy, to kiedy teraz zamkniemy oczy i wyobrazimy sobie tego gruźlika, no to kogo będziemy mieli przed oczami? No na przykład może niektórzy z nas będą wyobrażali sobie Chopina, jak gra na pianinie, jest taki blady i to wszystko jest takie uduchowione. Mamy taką romantyzację tej choroby. Może część z nas, ale myślę, że jednak mniejszość wyobrazi sobie faktycznie kogoś z biedoty miejskiej, czyli kogoś, kto miał większe prawdopodobieństwo, żeby zachorować na gruźlicę, kogoś, kto właśnie nie ma pieniędzy, żyje w fatalnych warunkach, umiera w cierpieniu i gruźlica właściwie jest takim traumatycznym i niezwykle bolesnym doświadczeniem dla tej osoby. Więc on tak jakby mówi o takim pewnym wyobrażeniu i sama jest w sytuacji, w której jakby musi się też zmierzyć z tymi narracjami, które się pojawiają wokół niej, czy z tymi opiniami, które pojawiają się wokół niej. I to jest taki chyba podstawowy problem, który bardziej mówi o stygmatyzacji pewnych chorób, czy o takich stereotypach, które się pojawiają na temat pewnych chorób. Chociaż ona też wprost pisze, że właśnie ta metafora walki nie jest dobrą metaforą. Ale z drugiej strony to, kiedy mówimy do kogoś, żeby się nie poddawał, już jest jakby tak zleksykalizowaną frazą, że niekoniecznie ta druga osoba musi to odbierać właśnie w takiej kategorii walki, wojny i to musi być dla tej osoby obciążające. Więc powiedziałabym, że jakby ta kwestia używania tych metafor, czy ich nieużywania, to znaczy chyba nie da się posługiwać językiem bez żadnych metafor, z pewnością się nie da. I one różnie mogą wpływać i na pacjentów, i na lekarzy, ale chyba ciekawy jest ten moment, kiedy jedna i druga strona sobie jakby uświadamia też to, jakim językiem się komunikuje. Albo kiedy, no i to byłaby sytuacja idealna, kiedy by się okazywało, że jednak mamy na tyle mocne, wspólne odniesienia, czy ten horyzont doświadczeń, ale też właśnie doświadczeń takich związanych z tym, co w życiu przeczytaliśmy, co obejrzeliśmy, czyli jakieś mamy wspólne doświadczenia kulturowe, do których możemy się odwołać i nawiązać ten kontakt. Bo to jest chyba taki moment, który powoduje, że ta możliwość komunikacji i spotkania, ona jest po prostu znacznie większa. Bo przecież możemy opowiedzieć o swoim doświadczeniu, odwołując się do wspólnych na przykład tekstów kultury.
I też jedna i druga strona też sobie po prostu w pewnym momencie jakby uświadamia, że przecież używa języka, który został skądś zaczerpnięty. No i jeśli jedna strona czerpie tylko i wyłącznie z podręczników, i to w dodatku dzisiaj pewnie na przykład anglojęzycznych, a druga strona ma w swoim tutaj rezerwuarze wyobrażeń, ale też słownictwa, no tylko właśnie na przykład teksty popularne albo tylko takie słownictwo, które jest dostępne w takim powszechnym użyciu, czyli takie, które jest najczęściej używane, to nagle się okazuje, że dosyć trudno jest wyrazić cierpienie czy w ogóle jakikolwiek stan. Mhm. I też tutaj przy okazji myślę, że tu znowu muszę powiedzieć, że to jakby nie ja jestem autorką koncepcji, to jakby nie ja rozpoczęłam taką dyskusję, ale mam wrażenie, że świetnie, absolutnie świetnie o tym pisze Małgorzata Baranowska. W swojej książce To jest wasze życie, być sobą w chorobie przewlekłej. Ona tam ma też taką narrację, w której zwraca się do swoich odbiorców właśnie na pan, pani, państwo. I pisze o tym wprost. To państwo wiedzą najlepiej, jak się czują. Lekarz sam tego nie zgadnie. Dlatego warto przed wizytą zastanowić się nad tym, jak to przekazać, jak to wyrazić. No bo nikt nie będzie wiedział, lekarz czy lekarka, pielęgniarka czy pielęgniarz, nie będzie przecież zgadywać, czy nas dzisiaj boli bardziej, czy nas boli mniej, a jak nas właściwie boli i czy po tych lekach się dobrze czujemy, czy po nich się źle czujemy. I to jest przecież taka bardzo prosta zasada, tak? To znaczy my musimy wyrazić to, co czujemy, tak żeby druga strona zrozumiała, co nam dolega i na tej podstawie spróbowała nam pomóc. Idealnie temu odpowiada tutaj cytat z już właściwie podsumowania strony 155. Komparatystyczna lektura narracji chorobowych daje przekonanie o jednostkowości doświadczenia i zarazem uwidacznia jego wspólne cechy. Podobieństwa widoczne są najbardziej tam, gdzie kultura, społeczne normy i uwarunkowania wpływają na doświadczenie bycia pacjentem. I tutaj piszesz dalej. Zgadzam się więc z wnioskami Mateusza Schuberta, że ból i choroba pozostają nieofiarowalne i nieprzekładalne, ale jednocześnie zamieniłabym konstatację o niewyrażalności doświadczenia, wypowiedzianą przez wielu badaczy i wiele badaczek, na stwierdzenie, że jest ono intersubiektywnie komunikowalne. Tak, zgodzę się sama ze słowami, które napisałam, ale mam wrażenie, że to jest pewna pułapka, którą tworzymy, kiedy właśnie myślimy o tym, że są takie doświadczenia, które są doświadczeniami granicznymi i właściwie one są prawie niewyrażalne. I ta pułapka właśnie polega na tym, że nagle się okazuje, że zamykamy się na rozmowę o tych doświadczeniach. A przecież nie chodzi o to, żebyśmy 1:1, tak? W 100%, to jest, jak rozumiem, takie trochę marzenie science fiction, że będziemy mogli jakby poczuć, jak to jest być w skórze innej osoby. Może to dobrze, że tak. I to ustalmy, że na razie jest niemożliwe, chociaż kto wie, jak to będzie wyglądało w przyszłości. Ale to nie oznacza, że nie możemy opowiedzieć o tym, czego doświadczyliśmy. I chyba nawet byśmy nie chcieli, żeby ta druga osoba odczuwała ten sam ból, który my odczuwamy, ale z pewnością chcemy, żeby ta druga osoba wiedziała, że nas boli. To są też takie doświadczenia, które można byłoby nazwać fizycznymi, no ale ten ból często też jest związany z jakimiś odczuciami, z tym też jak się czujemy, jak on wpływa na nasze myśli. Tutaj jakby pojawia się bardzo dużo tych elementów. Więc wydaje mi się, że odejście od takiego myślenia, że przecież to są rzeczy, których się nie da wyrazić w języku, otwiera nas właśnie na tą dyskusję o tym, jak o tym mówić. Szczególnie, że chyba każdy z nas miał takie doświadczenie, będąc u lekarza, że tam padają jakieś podpowiedzi. I to są najczęściej podpowiedzi na przykład często wzięte z jakiejś skali, czy ból jest tępy, czy jest rwący. I wtedy my zaczynamy się zastanawiać, jaki on jest i co to miałoby znaczyć, że jest właśnie, nie wiem, bólem tępym lub nie. I przecież to słownictwo, ono często funkcjonuje na przykład w tekstach literackich, więc można byłoby też stamtąd to słownictwo wziąć i jakoś spróbować porozmawiać, co to miałoby znaczyć. I też moim takim ulubionym przykładem jest fraza z wiersza Tuwima dotycząca migreny, w której on pisze o białych plamach migreny. Myślę, że każdy, kto miał właśnie chociaż raz migrenę, jakby od razu ma taki moment zaskoczenia, że tak, że absolutnie wie, o czym mowa. Ciekawe, czy osoby, które jakby nie miały nigdy migreny, mogą sobie zacząć wyobrażać właśnie, co to miałoby znaczyć i jakoś to analizować. Ale dla mnie, jako osoby, która też miewała migreny, czasami nadal ma, jest to jakby fraza, która po prostu oddaje ten stan.
Stan migreny z aurą, w której właśnie pojawiają się też takie przed oczami białe plamy, w którym właśnie jest nadwrażliwość na światło, w którym ma się takie właśnie poczucie trochę spadania w taką nicość, która gdzieś tam się pojawia. Co by oznaczało, że to słownictwo ono czasami jest i czasami jakby jak czytamy, szczególnie jak czytamy jakieś wiersze, to mamy takie poczucie, że one faktycznie oddają to, co czujemy, nawet jeśli to jest bardzo, bardzo mocno zmetaforyzowane. Jak to dobrze, że są i że oddają, prawda, to, co czujemy. Więc to jest właśnie ta siła literatury. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Serię podcastów Polonistyka zaangażowana zrealizowano w ramach projektu Polonistyka wobec wyzwań współczesnego świata. Dofinansowano ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą Nauka dla Społeczeństwa 2. Numer projektu podano w opisie. Zapraszamy do wysłuchania kolejnych odcinków dostępnych na platformach Spreaker, Spotify i YouTube oraz w internetowym biuletynie polonistycznym. Do usłyszenia.